Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to drugi odcinek, więc nie mogę powiedzieć, że z mojej serii. Tym razem opowiastka o Diablo 4, mojej opinii na temat drugiej oficjalnej, publicznej bety, nie licząc wcześniejszych i alf, skupiamy się na tych głównych. Ostatnio wyraziłem swoją opinię, ale teraz należy ją zaktualizować. Część rzeczy się zmieniła ogromnie, część rzeczy symbolicznie nieznacznie, inna zaś pozostała bez zmian, a niektóre aspekty zostały niestety pogorszone. A więc zaczynamy. Niestety nadal planuje tragiczna przejrzystość gry, której nijak nie poprawiono. Nawet różnorakie opcje graficzne mogą tego nie naprawić. Niestety tak jest, ponieważ uważa się, iż mroczna gra to taka, w której nic nie widać, a to nie może być tak w grze. Na przykład przechodzimy gdzieś bez świateł, nie ma księżyca, nic nie widać, to panuje całkowity mrok, a jeszcze w lesie i to tak się uważa, że to jest lepsze, żeby klimat był. No nie, jak się nie widzi, to nie można przecież grać w grę, to jest niemożliwe. I no tutaj właśnie popełniono ten błąd i tego niestety nie naprawiono. I opcje gamma, kontrast, nasycenie, barwy, jasność może nie dać rady niestety. Choć to lekko poprawili w przeważającej większości, może nawet nieomal wszystkich lokacji, nadal jest nieostra, rozmyta grafika z tragiczną szczegółowością obiektów. Zaledwie 3-4% lokacji, które widziałem, a za ryzyko jest stwierdzenie, iż może maksymalnie kilkanaście, wygląda już przyzwoicie. Jednakowoż przyzwoicie to zbyt mało, biorąc pod uwagę ten etap, tym bardziej u tak niewielkiego procentu tychże lokacji. Diablo 3 znienawidzone trochę wygląda o wiele lepiej. Mam nadzieję, że zdążą to poprawić na premierę, choć zostały tylko 3 tygodnie do oficjalnej premiery. I spodziewam się, mogą zrobić tak, iż to będzie teraz premiera bety, a dopiero później przesuną grę, ponieważ na tym etapie, jak to zrobili, jest to tragiczne. Aczkolwiek mogą to jeszcze naprawić, tylko by musieli gdzieś, nie wiem, nawet półtora, 2,5 roku temu mieć wszystko gotowe, aby to wstawić, tylko porcjować tam te nowości, ponieważ inaczej nie wygląda to dobrze. Jakby jeszcze miesiąc, 2, 3, no to co innego, 4. A tak, jest to nieomal niemożliwe, aby dali radę. Ale oczywiście chciałbym się mylić. To nie ulega wątpliwości. Nadal nie poprawiono wyglądu i wielkości pasków życia. W Diablo 2, a tym bardziej trójce, nieporównywalnie lepiej to wygląda, tak jak już mówiłem. I akurat wiele z tych opcji ktoś również zauważył, co mnie pozytywnie zdziwiło. I oczywiście nie wszystkie, ale kilka, na przykład właśnie paski życia i inne, które tu zawrę również, wszystkie jego zostały tu u mnie zawarte również. Cała mapa jest od razu odkryta niestety. Oby dało się to zmienić w opcjach, jak m.in. w Diablo 2 na modzie Median XL, chyba głównie Sigmie, ewentualnie Omedze. To było coś, odkryj mapę, czy żeby samemu się odkrywało, no i to niestety jest ogromną wadą tutaj. Potwory wyglądają tragicznie, zbyt niski poziom gammy posiadają, kontrastu, jasności, szczegółowości oraz zbędne rozmycie. No tu akurat z tą grafiką to jest tragedia. Chociaż i tak niektóre lokacje widać, że były poprawione. Dało się to zauważyć, ale to naprawdę tak mało poprawione i niewiele tych lokacji, tak jak mówiłem, że jest kiepsko. Brak ilości życia i many przy kulach. Oby dało się to zmienić w opcjach, ale to ze względu na przyzwyczajenie. To jest takie, to trochę bzetowate i nie musi tego być, ale dobrze, żeby było miło. Ale jak nie będzie, też się nic nie stanie. Bossowie są wielokrotnie zbyt słabi. Pierwszy boss ma tak mierne obrażenia, aż nawet kilkulatek by sobie z nim poradził. Natomiast ponoć rzeźnik jest silny. No niestety
Odnośnie trudności, tak jak mówiłem, najlepszy jest system z Diablo 1, 2 i ten, który był w trójce, czyli poziomy trudności kilka. I no przez ten sposób też się gra przedłuża i mniej można na niej pracować, więcej zyskać i dłużej się bawić. To jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście im więcej tam nowości na tych nowych poziomach trudności, ale różnorodności, nie trudności, aż takich nie do przejścia, tym lepiej. Również tu akurat wada, ewidentna, zbyt duża ilość potworów skutkująca spadkiem jakości rozgrywki. W wyniku tego tworzy się ilościowa masówka, mordownie jak w Riftach i Griftach Diablo 3, która aż to psuje klimat gry. No niestety, jak jest za dużo potworów, to też jest to kiepskie. Sporo się na tym traci i właśnie tak nie powinno być. Psuje to właśnie ten klimat gry i no, źle to zrobili. Wcześniej niby było za mało potworów, chociaż ja nie jestem tego zdania, ale teraz jest za dużo. Nie wiem, nawet 4, może nawet 10 razy zwiększyli tą ilość. Nie powinno tak być, to jest ewidentny błąd. I to, co zawrę z poprzedniego nagrania, może innymi słowami, to są tragiczne wymagania techniczne. Nie chodzi tu o podzespoły, a systemy jak Windows 7 i 8, które przy dobrym sprzęcie również spokojnie by pociągnęły, zważywszy, iż wydajność gry została tu zwiększona i wiele osób to zauważyło. Spadki są, ale na słabszym sprzęcie, na którym mogłoby to nie działać, działa. Ale niestety nie odnośnie systemów. Jak idealnie było to widać, chociażby w przypadku Resurrecta, który działał perfekcyjnie na każdych ustawieniach, czy to minimalne, średnie, maksymalne, zalecane. Windows 7 i 8 był i perfekcyjnie na tym działało i sztucznie to zepsuli. Oni na tym nie korzystają, gracze tracą, przez to oni właśnie też tracą i po co to robić? Nie ma w tym sensu, logiki, niczego. Tam widniały one w ustawieniach do drugiej bety, pierwsza nie do końca, nie licząc zamkniętych. I ja nie mogłem tam, do pierwszej trzeba było mieć dostęp odpowiedni, a zamknięta to taka bardzo ścisła, tu chyba dla właśnie preorderowców była tak dokładnie i tam można było to zrobić. I się nie udało, jak już mówiłem. Podczas niej ponoć mogli zagrać wszyscy, ale w praktyce, jak wiadomo, niestety nie, właśnie przez to chamstwo. Jak się okazało, niestety był to kłam, były i nadal są dostępne w ustawieniach minimalnych, jak mówiłem. Wykonywałem też testy komputera specjalnym programem, który nie tylko sprawdzał podzespoły, ale również system i jednoznacznie wskazał, iż mając 8 spełniam wymaganie, gra będzie działała na 60-70% swojej maksymalnej możliwości. I to właśnie powinno tak być niestety. Tak nie jest. Niestety nikomu wiadomemu nie udało się uruchomić Diablo 4 podczas tej bety na systemie innym niż 10 czy 11. Jest to więc sztuczne ograniczenie jak w przypadku Resurrecta, które nikomu nie służy. I oby było to poprawione na premierę, podstawa jest to bardzo ważne. Teraz przechodzimy do, no może nie zalet, trochę to wymieszam, ale dubbing, który jest fantastyczny i to już na etapie bety. Nie wyobrażałem sobie lepszego, biorąc pod uwagę właśnie jego jakość w Diablo 2 i 3 i jako jedyny aspekt byłem o niego spokojny, nijak się nie bałem, że coś zepsuje. Można powiedzieć, że była to czysta formalność, choć zdaję sobie sprawę, iż i spodziewam się mogłoby wymagać to mnóstwa pracy i pewnie właśnie tak było. Przynajmniej wobec jednego z mnóstwa aspektów stanęli na wysokości zadania. Jednak Avashot sam nie uciągnie całej gry, o co jest oczywiste, jako jedyny dyktując jej jakość. No nie. To za mało. Same dubbingi to nawet nie cały dźwięk. Chociaż muzyka też została jakoś tam uróżnorodniona, nie wiem czy poprawiona, ale no. Tak jak mówiłem, płynność jest lepsza i to bardzo dobrze, chociaż spadki są, ale wielokrotnie mniejsze niż poprzednio, a może o wiele. Należałoby powiedzieć. Drop loot przedmiotów jest bardziej zbalansowany. Nie jest on idealny, mógłby być jeszcze rzadszy, chodzi o legendy i te lepsze, no ale
mniej żółtych przedmiotów wypada i to jest lepsze. Oczywiście w becie jest inaczej niż później, bo tu testują i tak dalej, ale jak najbardziej należy to zrobić. I teraz bardzo kontrowersyjny aspekt. Mogę się mylić, jednakowoż jestem nieomal pewien i podczas drugiej publicznej bety, właśnie tej, co niedawno była i o której właśnie rozprawiam tutaj tą aktualizację tego poprzedniego materiału, wykonuję. Tryb jednoosobowy był nim rzeczywiście, co jest ogromnym melioratywem. Niektórzy mówią, że nie, ale ja oglądałem wielogodzinne streamy i nikt, kto chciał grać sam, nie musiał grać z kimś. Więc to jest bardzo dobre. I oby tak było. A nawet jakby tego nie było, chociaż najwięcej wskazuje, że właśnie to jest, no to ewidentnie na premierę trzeba by to dodać. Ponieważ podczas ostatniej bety, na razie ostatniej, był dubbing. Oczywiście ten dubbing również zawiera wady, nieścisłość pomiędzy tekstem pisanym a mówionym, czasami ogromna, dotycząca gubienia słów, interpunkcji, interwałów innych prędkości, ale to jest wszystko jeszcze do naprawy i tak jest dobrze. Jakby wyłączyć tekst pisany, słuchać samego mówionego, no to można by tego nawet nie zauważyć, jakby ktoś się bardzo w tą grę wsiągłby w nią. Jednak ten pomiędzybetowy czas chroni Blizzarda w moich oczach przed ostateczną krytyką, więc dam im kolejną szansę. No niestety ten dubbing mnie ogromnie przekonał do tego, chociaż byłem spokojny i mówiłem to formalność, ale jednak, no nie wiem, więcej poprawiają niż psują, chociaż te poprawy niektóre to są naprawdę symboliczne czy niezauważalne, ale jednak fakt jest faktem. Z drugiej strony ów zmiany nie musiały zostać wykonywane przez miesiąc, gdyż mogły być gotowe wcześniej, a dodane potem oczywiście. Tak myślę. Jeżeli byłbym tego pewien, już spisałbym ich na straty oraz grę, ale choć zważając na złożoność gry całościowo i priorytetowo dokonali zaledwie symbolicznych ulepszeń, niektóre balans dropu oraz płynność zostały zauważalnie poprawione akurat, ale spodziewam się, iż pokażą nam jeszcze taki sam, a może nawet wielokrotnie większy postęp, aczkolwiek o idealnej, a przynajmniej bardzo dobrej grze na premierę, niestety możemy zapomnieć. I kiedy to pisałem, chyba nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że beta jest premiera jest za kilka tygodni, więc tym bardziej jeszcze gorzej. I w najlepszym przypadku będzie ona dobra, choć najbardziej spodziewam się przyzwoitej. I zważywszy właśnie na czas, że to nie miesiące, a tygodnie, no to przyzwoita w najlepszym razie, a nie przyzwoita taka jaka jest obecnie w najgorszym. Prawie o tym pamiętając, jak Blizzard potraktował kampanię w Diablo 3, doszczętnie ją zniszczył, usuwając najlepszy system trudności znany z Diablo 1 i 2, na rzecz braku balansu nowego. W efekcie przez pół roku gra była niegrywalna, ponieważ kiedyś stanowiła ona całość gry, chodzi o kampanię. Dotychczas po prawie dekadzie nadal jej nie poprawili, właściwie przywrócili, bo wszystko było gotowe. Może tam Inferno, ewentualnie jakieś takie konkretna wersja gry, ale te 3 pierwsze to zdecydowanie, choć to zaledwie kilka minut roboty, ponieważ wszystko jest już gotowe, gdyż było i zalega w archiwach, taka prawda. No i tu akurat mogę porównać Blizzarda do Wargamingu i Wargaming do Blizzarda. Jeżeli nie w całej kampanii, owy system właśnie tej najlepszej trudności klasycznej mógłby być właśnie trybem klasycznym, takim old school, niczym sezonowy, zaś bez limitu czasu. Jak wspaniale wymyślił jeden z internautów, to właśnie mi umożliwiło myślenie, iż no nie trzeba aktualizować i kupować czegoś, tylko tu już jest gotowe. Znaczy mogłaby być tam jakaś cena, ale nie wiem ile osób by to kupiło. Za kilkadziesiąt złotych myślę, żeby się udało takie 10 euro. Jak w przypadku Nekromanty, chociaż wątpię. Ja bym ograł raz. Czekam na ponowną okazję ogrania gry Diablo 3 w czasach, gdy święciła na triumfy i się w niej zakochałem. Dotychczas taka możliwość była w Diablo 3 Reflection 2017 do 2019 roku
oraz możliwej również dealies, aczkolwiek niestety dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie. Takich osób jest wbrew pozorom wiele. I właśnie nawet piszą. Tryb przygodowy można by również szybko wskrzesić poprzez nerw głównych DPS-owych właściwości zestawów oraz buildów legend o 90-95%. I spowodowałoby to ponowne granie przez, tu było 1,5 roku plus 2,5 maksymalnie, czyli mamy 4 lata, no to myślę, że tak do 2, że do 2,5 to by się jednak udało. W przypadku zastosowania obydwu z tych zabiegów, aktywność niezależnie od Diablo 4, ponieważ właśnie też pochłania graczy w stosunku do trójki, nie wyniosłaby tyle, ile w najlepszych czasach trzeciej części uniwersum, co jest oczywiste, zaś ilość aktywnych graczy wzrosłaby co najmniej o 5-10 000%. Wracając na grunt Diablo 3 jednak, identycznie jak w trójce, Blizzard irracjonalnie i nielogicznie stroni od usprawnień, które wymagały zaledwie kilku minut roboty i tu również zawarłem te w tym odcinku. Niestety popełnię również wiele oczywistych błędów z przeszłości. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, niestety Diablo 4 jest już lub dopiero będzie wielce, a może nawet mnóstwo tragicznych rozwiązań z poprzedniej części uniwersum. Moje słowa okazały się więc prorocze, natomiast niestety się z tego nie cieszę, gdyż zgodna z tym podległa temu praktyka firmy działa ze szkodą dla wszystkich, w tym samej siebie. Stąd obawa, iż jeżeli nie uczy się na błędach i od siebie i od nich nie stroni, a wręcz przeciwnie, specjalnie z premedytacją je się ponownie stosuje i powiela, nawet początkowy umiarkowany sukces gry może szybko zakończyć się sromotną porażką. I to mniej więcej tak trochę jak w Diablo 3. Było dobrze, to chcieli zepsuć. Trochę też wpływ graczy, ale no nie wiem do końca, jak to by można powiedzieć. Rozmawiałem też z Prockiem, który właśnie gratulował Xaseksowi za ustanowienie rekordu światowego z bossem światowym Ashawą na światowej trudności 2 w trybie weterana. Nie wiem, czy to jest drugi poziom trudności, ale coś z hardcorem jeszcze było, może to jest dodatkowo, ponieważ też tego używał. Właśnie, możliwe też poziom światowy 2 i weteran to samo. I właśnie Prockowi nie podobała się bieżąca beta, ale dlaczego? Uważa ją za gorszą od poprzedniej, co zaskakujące, za powód podał zmniejszenie maksymalnego możliwego poziomu do 25. Wydaje mi się, że z 35. Coś tak mi świta. Mnie również się nie podobała, zaś ze względu na liczne powody, o których prawiłem podczas tego materiału. Niestety właśnie ten postęp za mały, tym bardziej teraz właśnie w stosunku do bety myślałem, że miesiące, a tu tygodnie, no to kiepsko to widzę. Chociaż są, wiadomo, urlopy, ktoś sobie zaplanował, czy pieniądze przeznaczył, jakoś oszczędzał jej, to by było kiepskie, ale z drugiej strony, no, lepsze to niż miałaby ta gra zanotować drastyczny spadek i tragedii, tym bardziej po tym, co zrobili z trójką, no, po drugiej szansy mogłoby już nie być możliwości. Więc właśnie stąd mój pomysł, iż to by była prawdziwa beta, w której pokazaliby wiele, ale co by musieli obiecać graczom i jak się z tego później wywiązać, żeby ten czas im wynagrodzić właśnie z tych powodów, o których powiedziałem, planów, konkretnych osobistych planów. No i też połączonych z zawodowymi, więc no nie wiem, ale to wydaje mi się, że najlepszą możliwością i opcją dla gry, aby to było na poziomie, ponieważ no tak, mnóstwo jest do poprawy i raptem kilka tygodni, więc no nie wiem, nawet może te 2,5 roku by nie wystarczyło do poprawienia wszystkiego. Ale mówię, z tych największych wad to, jak teraz tak patrzę, to głównie ta grafika. Najwięcej do poprawy. Najwięcej. Oczywiście nie wszystko musi być na początku, dopiero później, ale ten pierwszy moment, ta pierwsza styczność liczy się najbardziej. Dobre wrażenie wywołać.
Więc no podstawa musi być, a to właśnie dubbing, grafika, dźwięk to jest ewidentna podstawa. No właśnie ten tryb single player, jak go nie ma, no najlepiej offline, ale chyba nie ma co na to liczyć. Naprawdę wiele takich innych mniejszych usprawnień, o których prawiłem, a także nie inne osoby zawarły, ale no największa ilość osób popiera te zmiany, no w pewnym sensie tak, chociaż ostrożnie z tym, ale ewidentnie chwali dubbing oraz LUT. Ponieważ no nie ma nic lepszego jak sprawdzanie wszystkiego. Czasami mniej właśnie oznacza więcej w tym aspekcie i potworów również, ponieważ wtedy się zwiększa jakość. Większa ilość to też najczęściej słaba jakość i dzięki temu się poprawia. No właśnie, też wygląd tych potworów. To akurat długie zmiany, ale na przykład singiel, czy paski życia potworów, mapa, i wyświetlanie ilości punktów życia i many, to jest wszystko łatwe, a może nawet ilość potworów też chyba, życie no raczej też, bo to skalowanie. Wymagania systemowe to też bardzo łatwo. Bardziej się namęczyli, żeby to zmniejszyć, zepsuć specjalnie, niż miałoby tego nie być. No jak nie może nie być na minimalnych ustawieniach? Przecież to wiadomo, że wtedy się zwiększają problemy, na domyślnych jest inaczej. Można tym to argumentować. No tak, nie dać właśnie możliwości gry to jest zdecydowane chamstwo. Oczywiście tak jak w Diablo 2 Resurrected może istnieją poradniki, wcześniej było więcej, teraz mniej i będzie można jakoś grać właśnie w Diablo 4 na tych wcześniejszych systemach, ale nie wiem, ktoś miał sposób, żeby najpierw zainstalować na 10, później przerzucić na te wcześniejsze i że się da, ale no osobiście ciężko to zrobić, więc liczę właśnie na te poradniki, które umożliwią i no twórcy na tym nie korzystają, tylko tracą, więc nie wiem po co dodatkowo czas absorbują na coś takiego, żeby specjalnie zepsuć grę, a właściwie możliwość grania w nią. No gra jest dla graczy, nie gracze dla gry, przynajmniej w pierwszej kolejności, więc zdecydowanie tego nie rozumiem. To samo w Wargamingu, może z tymi korporacjami właśnie tak się dzieje. No ale że więcej czasu poświęcają na to, jak zepsuć grę, niż jak ją naprawić, tym bardziej, że było to kiedyś i wystarczy to przywrócić. Koszty są o wiele mniejsze i więcej tracą, psując nieporównywalnie, to tego naprawdę nie rozumiem. Zdecydowanie tego nie rozumiem, gdyż nikt na tym nie korzysta, a wszyscy tracą, a łatwo można byłoby to przywrócić. Tak czy inaczej, to co mi się przypomni będzie w opisie, czy ewentualnie ważniejsze jakieś aspekty w przypiętych komentarzach, a tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!